Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading this morning from Canto 8 of the Srimad Bhagavatam, chapter 22. Bali Maharaj surrenders his life. Text 21. Also I want to read text 22, 23, and 24. Dzisiaj rano będziemy czytać Srimad Bhagavatam z 8 kantu. Sri Brahmavacha Sri Brahmavacha Bhuta Bhavana Bhutesha Bhuta Bhavana Bhutesha Deva Deva Jaganmaya Deva Deva Jaganmaya Munchainam Hrita Sarvashvam Munchainam Hrita Sarvashvam Nayam Arhati Nigraham Nayam Arhati Nigraham. Oh, that's from text 22. Someone had a very interesting mental experience when they put together this verse. So, we will not be stopped. Sri Brahmavacha Sri Brahmavacha Bhuta Bhavana Bhutesha Bhuta Bhavana Bhutesha Deva Deva Jaganmaya Deva Deva Jaganmaya Munchainam Hrita Sarvasvam Munchainam Hrita Sarvashvam Nayam Arhati Nigraham Nayam Arhati Nigraham. Sri Brahmavacha Sri Brahmavacha Bhuta Bhavana Bhutesha Bhuta Bhavana Bhutesha Deva Deva Jaganmaya Deva Deva Jaganmaya Munchainam Hrita Sarvasvam Munchainam Hrita Sarvashvam Nayam Arhati Nigraham Nayam Arhati Nigraham. O godne czcibóstwo wszystkich półbogów, o wszechprzenikający osobą Boga. Teraz ten człowiek został dostatecznie ukarany, gdyż zabrałeś mu wszystko. Teraz możesz go uwolnić. Nie zasługuje on na dalszą karę. Znaczenie. Gdy Pan Brahma ujrzał, że Prahlada Maharadża i Vindhyavali zbliżyli się już do Pana, by prosić o łaskę dla Bali Maharadży, przyłączył się do nich i w oparciu o światowe rozważania opowiedział się za uwolnieniem Bali Maharadży. Krishna tenena data bhuloka karmarjitaśchaye niveditam cha sarvasvam atma vikholavaya diya. Tłumaczenie. Bali Maharadża ofiarował już wszystko Waszej wysokości. Bez wahania ofiarował swą ziemię, planetę i wszystko, co zdobył dzięki swym pobożnym czynom, nawet swe ciało. Next verse. Yat paryor ashata dishalidam prapataya durvan kurarapi vidyaya satim saparyam apyuttamam gatim asau padate trilokim dashvan aviklava manakatam artim rityet. Tłumaczenie tekstu 23. Ci, którzy nie utrzymują manitalnej obłudy, mogą osiągnąć najbardziej wzniosłą pozycję w świecie duchowym, ofiarowując od swych lotosowych stóp nawet wodę, świeżo wyrosłą trawę czy pączki kwiatów. Ten Bali Maharadża ofiarował teraz bez obłudy wszystko wszechświata. Jak więc może on zasługiwać na cierpienia aresztu? Samanyam nugnami padvisho vidbhumyam yan mada purusha stabdho lokam mam shavamanyate has been captured by the servants of Lord Vishnu. He's being held fast like a criminal. A więc pamiętajcie o tym, że wtedy, kiedy wypowiadane są wszystkie te przemowy, Bali Maharaj jest zatrzymany, został zatrzymany przez służących Pana i w zasadzie jest tak skrępowany mocno linami, tak jak kryminalista.
And this in spite of his having bowed his head and asked the Lord to please place your foot on my head as your third step, because Lord Vamandev, he requested 3 steps of land. So in 2 steps he took the whole universe back from Bali. So he asked, where will I place my third step? Więc to stało się mimo tego, że Bali Maharaj schylił swoją głowę i poprosił Pana o to, żeby postawił swój trzeci krok na jego głowę, ponieważ zgodnie z obietnicą on dał Panu 3 kroki, obiecał Panu dać 3 kroki ziemi, ale Pan zajął wszystko, cały wszechświat 2 krokami i nie miał gdzie postawić trzeciego. So now a discussion has ensued. Previously, Prahlad Maharaj spoke, and then even the wife of Bali Maharaj, Vindhyavali, she spoke, and both of them have praised the Lord for capturing Bali Maharaj like this, because they take it that the Lord in this way is showing his mercy to Bali Maharaj. Więc teraz ta dyskusja po prostu postępuje dalej. Do tej pory właśnie Prahlad Maharaj i żona Bali Maharaja Vindhyavali wypowiedzieli się na ten temat, chwalili Pana i równocześnie stwierdzili, że to, że Bali Maharaj został w ten sposób pojmany, było dla niego bardzo dobre. Both Prahlad Maharaj and Sri Vindhyavali have taken the position that it is justified that Bali Maharaj be captured in this way, because after all, he was foolish to have claimed the whole universe to be his. Zarówno Prahlad Maharaj, jak i Sri Vindhyavali usprawiedliwili właśnie tą sytuację, uznali to za sprawiedliwe, ponieważ Bali Maharaj w głupi sposób uważał, że w zasadzie cały ten wszechświat należy do niego. But now Lord Brahma is speaking. Actually, Lord Brahma wanted to speak before, but Srimati Vindhyavali interrupted him. She was so agitated. Ale teraz mówi Pan Brahma, tak naprawdę Pan Brahma chciał już wcześniej powiedzieć, ale Vindhyavali była tak zaagitowana, że po prostu nie wytrzymała i przerwała mu i zaczęła sama mówić. So now Lord Brahma is speaking, and he's almost acting as a lawyer for Bali Maharaj. He's taking the other side, that after all, Bali Maharaj, he surrendered everything to you. He worshipped your lotus feet, so he does not deserve to be captured in this way. Ale teraz mówi Pan Brahma i on przyjął pozycję takiego adwokata Bali Maharaży. On zaczął właśnie twierdzić, że w sumie Bali Maharaj podporządkował sobie wszystko, podporządkował sobie wszystkie swoje posiadłości i siebie samego, więc on nie zasługuje na to, żeby być w ten sposób pojmanym. In modern times, when there is a court case, there are also such discussions, and sometimes the jury, sometimes as a result of the discussion of the prosecutor and the defense lawyer, they cannot decide whether the accused is guilty or innocent. Jury is not guilty. Jury means a group. Yeah, group. The group who decide, who vote. Więc chodzi o to, że we współczesnych czasach czasami też jest taka dyskusja pomiędzy adwokatem i ławą przysięgłych i różnymi stronami i ława przysięgłych czasami nie może zdecydować po prostu, co jest rzeczywiście sprawiedliwe. So here the same question seems to be arising. Does Bali Maharaj deserve punishment by Lord Vamandev or not? Więc tutaj to samo pytanie gdyby wystąpiło, czy Bali Maharaj po prostu zasługuje na taką karę od Pana Vamany, czy też nie. There is a poem
from one Hindi poet, famous Hindi poet named Tulsi Das. Jest taki jeden wiersz słynnego poety hinduskiego Tulsi Dasa. He is describing justice in the Kali Yuga. On opisuje tak, jak to jest w Kali Yudze. He says, Chorko chodhe, sadko bandhe, patiko lagao phansi, dhanya Kaliyug teri tamasa, dukkha lage aur hasi, which means, O Kali Yuga, by your grace, by your mercy, we see that the thief, he is set free, and the saintly person, the sadhu, he is put, handcuffs, he's put in the handcuffs, and the innocent man, he's hanged. Więc on właśnie mówi w ten sposób: o Kali Yuga, dzięki Twojej łasce my możemy widzieć, że złodziej jest wypuszczony wolno, święta osoba zakuta w kajdanki, a niewinne osoby są wieszane. So he concludes, this is like a joke. Kali Yuga, this is your joke. But dukke lage aur hasi. But to this joke, whether we should laugh or cry, this is how he concludes this statement. Więc on stwierdza dalej, że to jest żart, o Kali Yuga, to jest po prostu Twój żart, ale nie wiem, czy z tego żartu należy się śmiać, czy płakać. To jest w ten sposób właśnie kończy swój wiersz. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati used to tell a story about a thief in a village. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati opowiadał czasami historię o złodzieju w wiosce. There was one village in Bengal where there was a plague of thievery. Practically every night someone's house was being broken into and something was stolen. Była jakaś wioska, w której była plaga złodziejstwa. Praktycznie każdej nocy dochodziło do jakiegoś włamania i kradzieży. So the headman of the village, he called together all the people who had been plundered, and he inquired from them very carefully about all the circumstances, what happened that night. Więc sołtys z tej wioski zwołał wszystkich ludzi, którzy zostali okradzeni, i zaczął tak dociekać, pytać dokładnie o wszystkie okoliczności, jakie były związane z tymi włamaniami. And he found that in every case, after the theft was discovered, then of course people would come, the family would come out, neighbors would come out, and they would be standing around and they would be shouting, thief, thief, catch the thief. So he determined, the headman determined, that in every case there was one man, one same man from the village. He was always coming. He was always there in every crowd, although he was not part of the family or the neighbors. But he seemed to always be there in the crowd. He was also shouting, yes, we must catch this thief. Who is the rascal who did this? Więc ten sołtys tak stwierdził, że po prostu za każdym razem, kiedy dochodziło do tego włamania i zbiegali się tam wszyscy członkowie rodziny i cały dom, wszyscy zaczęli krzyczeć, tak, złodziej, złodziej, złapcie złodzieja. On stwierdził, że po prostu w każdym tym takim krzyczącym tłumie był jeden taki gość, który po prostu nie był członkiem rodziny, ale też zawsze przyłączał się do tego tłumu i wołał, tak, złodziej, złodziej, łapać złodzieja. So the headman became suspicious of this one person. So he told the night watchman, there's one officer who was appointed to watch the village at night, that you keep an eye on this person. Always keep an eye on his house, what he's doing at night. Więc on ten sołtys zaczął podejrzewać tego człowieka i kazał takiemu nocnemu strażnikowi
po prostu pilnować go w nocy, bo tam zawsze był jakiś taki nocny patrol. So the watchman, he was looking over the village that night, and then about 2 in the morning, he saw from this suspect's house, he saw the door open, and he saw this man come out with a tool in his hand and go creeping through the village streets. Więc około 2 rano ten strażnik zobaczył, jak od domu tego człowieka otwierają się drzwi i wychodzi właśnie ten człowiek z jakimś narzędziem i po prostu tak się skrada na paluszkach. And then he came to one house, and with this tool he pried apart, because in Bengali villages the houses are made, as you've seen in the Gurukul in Mayapur, they're made from this chetai, this bamboo, woven bamboo. So the house is not so secure. So with this tool he pried apart the corner, the wall, where the two walls meet, and made enough space that he could go into the house. Więc po prostu, jak widzieliście pewnie, przynajmniej niektórzy w Bengalu, te domy są po prostu z takiej splecionej trzciny bambusowej, więc ten człowiek po prostu za pomocą tego narzędzia tak rozsunął trzcinę na rogu tego domu i zrobił sobie wystarczająco dużo miejsca, żeby tam wejść. And after some seconds, the man again slipped out of the house carrying something under his arm, and then from inside the house there was the cry, "Thief! Thief! Thief!" I po kilku sekundach ten człowiek już był na zewnątrz z czymś pod ręką i z wewnątrz domu już było słychać takie głośne krzyki: "Złodziej! Złodziej!" So the watchman, he was observing all this. He saw how the thief then ran into the jungle nearby to put the box there, the thing he had under his arm, put there. And then immediately the same thief came back and joined that crowd. The people were coming out of the house and neighbors were coming out. "Oh, we've been robbed, thief, thief." And he was also there. "Oh, catch the thief, catch that rascal." I po kilku i właśnie ten strażnik obserwował, jak ten człowiek wskoczył do pobliskie krzaki czy w dżunglę i wrzucił tam to pudełko, które ukradł i wrócił natychmiast stamtąd i przyłączył się już do tego tłumku tych ludzi i zaczął krzyczeć: "Tak, złodziej, złodziej, złapcie złodzieja." So the watchman stepped up and he grabbed the thief by the arm and said, "Here is the thief." Więc ten strażnik po prostu tak podszedł tam i złapał tego złodzieja za ramię i powiedział: "Tutaj jest złodziej." So then the thief, he was looking at the watchman. "Who, me?" And some of the villagers who were standing there, they were saying, "No, he was with us the whole time. How you can say he's the thief?" Więc ten złodziej powiedział: "Kto, ja?" A ci członkowie rodziny powiedzieli: "Nie, to niemożliwe, on był tutaj z nami przez cały czas. Kto jest złodziejem?" Then the watchman said, "No, I will prove it." And he, with the thief on his arm, he led everyone to that corner in the jungle. And as they were entering the jungle, the thief began to say, "Oh, why are you bringing us here? There's no thief in here. There's simply some snake, perhaps, who will bite an innocent villager. Why are you doing this?" So he was protesting in this way. Some of the other villagers, they were saying, "Yes, why are we wasting our time thrashing through this jungle? Probably the thief is in our houses right now, stealing everything, while this foolish watchman takes us for a walk amidst the trees." Więc kiedy oni zaczęli się zbliżać do tej dżungli, ten złodziej mówił: "Dlaczego nas tutaj prowadzisz i tracisz czas? Tutaj jest niebezpiecznie, może wyskoczyć jakiś wąż, który nas ukąsi." I ci wieśniacy tak samo zaczęli tak się trochę obawiać: "Dlaczego nas tutaj prowadzisz i po prostu tracimy czas szukając złodzieja, który prawdopodobnie jest znowu w naszym domu i kradnie resztę pozostałych rzeczy. Co za głupi strażnik, po prostu prowadzi nas tylko po to, żeby pooglądać drzewa." So, but then the watchman, he took them to the place where the thief had hid the booty
the stolen goods and showed them, here, this is what, is this not what he stole? And the people from the house said, oh yes. And the watchman said, I watched the whole thing, I saw what he did. So then everyone was satisfied. Więc wtedy ten strażnik w końcu pokazał im te skradzione rzeczy i zapytał, czy to nie są właśnie te rzeczy, które skradziono wam z domu? I oni wszyscy powiedzieli, no tak, więc to właśnie ukradł ten złodziej. Ja widziałem całą tą sytuację i wtedy każdy był usatysfakcjonowany. But then suddenly, while everyone was looking at the stolen goods, this thief, he broke free and he began to run away through the village again. Ale wtedy nagle, kiedy każdy oglądał te skradzione rzeczy, ten złodziej po prostu tak się wyswobodził i zaczął uciekać przez wioskę. So the watchmen and the other villagers, they began to chase after him. And they were shouting, there runs the thief! Stop him! Stop him! I wtedy ten strażnik i wieśniacy zaczęli za nim biec i krzyczeć, o, tam leci złodziej, zatrzymajcie go, zatrzymajcie go. So other people were coming out of their house because of all this commotion. So they're coming out and they hear this cry, there is the thief, stop him, stop him. So they look and they see the thief running. But the thief, seeing them, he says, yes, the thief is going that way. Help me catch him. So then the people are all confused and they're running with the thief. Where is that rascal? And then behind the people, the watchmen are crying, no, no, the thief is there. Więc wtedy ludzie zaczęli wychodzić z domów i zobaczyli po prostu całe to zamieszanie. Widzą, że ktoś tam krzyczy i woła, się biegnie i krzyczy, łapcie złodzieja. A ten złodziej stwierdził, że po prostu zaczął też krzyczeć, łapcie złodzieja i pokazuje ludziom, tam jest złodziej i chodźcie za mną. I wtedy zaczęli wszyscy razem biec, a strażnik tam z tyłu jeszcze woła, nie, to nie tam jest złodziej to jest ten złodziej. So in this way the whole village became completely confused. Everyone was looking at everyone else, where's the thief, where's the thief? And the real thief, he managed to escape into the night. Więc w ten sposób każdy się rozglądał, gdzie jest złodziej, a prawdziwy złodziej po prostu prawdziwemu złodziejowi udało się zbiec. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati told this story to illustrate the confusion, especially in the modern time, about who is actually at fault for the ills, for the problems in this material world. Srila Prabhupada opowiadał tę historię, żeby wskazać na to, kto jest rzeczywiście winnym wszystkich tych złych rzeczy w tych obecnych współczesnych czasach. As we see, I've been mentioning in the previous classes, how there are wars breaking out every day, and also so many other problems that are reported. People are suffering, people are starving, there are so many disasters. So there's always so much talk. Why is this happening? Więc tak jak wcześniej mówiłem we wcześniejszych wykładach o tej przyczynie różnych wybuchów, różnych wojen, tak samo kiedy tylko ludzie zaczynają cierpieć, kiedy zaczynają głodować, jest tak wiele mówi się na ten temat, dlaczego tak się dzieje. And very often you will hear that people will blame religion or God for such troubles. I bardzo często słyszymy, że ludzie oskarżają za te problemy Boga czy religię. Like the fighting now in Bosnia-Herzegovina. They will say, oh, it's because these religious people, Catholics, Orthodox, Muslims, because they have these religions, these different religions, therefore they hate each other and they kill each other. So the only solution is to make everybody atheist. Then there will be peace. Więc tak jak teraz w Bośni jest ta wojna i ludzie często to komentują w ten sposób, że to wszystko jest wywołane tym, że muzułmanie walczą z katolikami i z prawosławnymi i tak naprawdę to wszystko jest wywołane tymi różnicami religijnymi, więc jedynym rozwiązaniem jest zrobienie z wszystkich ateistów. Or
if there's some natural disaster, some earthquake or something else, then people will blame God. Albo kiedy jest jakaś naturalny kataklizm, jakaś powód czy cokolwiek, to ludzie będą oskarżać Boga. They will say, their argument goes like this, that we were faithful believers in God. We were going to the church or the temple and worshiping as we're supposed to do. But now this has happened. Ich argumentacja wygląda w ten sposób. My byliśmy takimi dobrymi, pobożnymi, wiernymi, którzy chodzili do kościoła czy do świątyni i byliśmy dobrymi ludźmi, więc popatrz, teraz co się nam stało. What is this? Why these natural disasters are happening? This must mean that there is no God. Co to jest? Dlaczego te naturalne kataklizmy następują? To musi oznaczać, że nie ma Boga. So, just like Srila Prabhupada spoke of how in the world wars, the people on the different sides, they were going to their churches and praying that may our side win. The wives and mothers were praying, may our sons and husbands return from the fighting. Kiedy Prabhupada czasami mówił o tym, jak w czasie tych wojen światowych ludzie po obu stronach frontu po prostu modlili się do Boga, o niech zwycięży nasza strona i żony i tam jakieś córki po obu stronach chodziły do kościoła i modliły się o to, żeby właśnie ich strona zwyciężyła i żeby ich synowie czy mężowie wrócili do domu. So naturally in war one side has to lose. Więc naturalnie w każdej wojnie jedna strona musi przegrać. Naturally in war some husbands, some sons are not going to come back. I naturalnie na wojnie po prostu niektórzy synowie czy mężowie nie powrócą. So then those who were disappointed back home, Prabhupada said they became atheists. Więc ci, którzy byli nieusatysfakcjonowani, którzy Prabhupada stali się stracili wiarę. What was the use of my prayers? Jaki był pożytek z moich modlitw? This means that there is no God. To musi oznaczać, że nie ma Boga. So, but actually, the point of this little story of the thief is to illustrate how those were the thieves. Thief means those materialistic persons who claim this world, who claim Krishna's energy to be theirs. They're the ones responsible for all the troubles. Ale właśnie tak jak ilustruje to ta mała historia o złodzieju, ci, którzy są złodziejami, ci, którzy po prostu twierdzą, że ten świat należy do nich, że po prostu oni są odpowiedzialni za całą tę sytuację. By claiming Krishna's energy to be theirs, by thinking they can enjoy Krishna's energy as they like, they break the laws of nature. Twierdząc, że ta energia Kryszny należy do nich i że oni mogą cieszyć się tą energią, oni łamią prawa natury. And thus they are punished. I w ten sposób są karani. But like that thief in the village, they make some argument to try to prove that they're innocent and that the fault is God or religion, someone else. Ale tak jak właśnie w tej historii ze złodziejem, oni próbują właśnie tak zrzucić winę na innych i wskazać, że oni są niewinni, oni są w porządku, że winny jest Bóg, że winna jest religia. So there's a big philosophical question that arises from this confusion. Who is the thief? Więc jest taka wielka filozoficzna dyskusja, która właśnie jest wywołana tym zamieszaniem dotyczącym tego, kto jest złodziejem. It is a question that has troubled religious people for many, many centuries. Jest to problem, który był kłopotem dla ludzi przez wiele stuleci.
We're speaking of religious people in the West, in Europe, Christians especially. Mówimy tutaj o religijnych ludziach tutaj z tego świata zachodniego, szczególnie o chrześcijanach. And this question is called the problem of evil. I to pytanie jest znane jako problem zła. That the holy books tell us that God is good. Że święte księgi mówią nam, że Bóg jest dobry. And that this good God created this world. I że ten dobry Bóg stworzył ten świat. So therefore this world must be good. I dlatego ten świat musi być dobry. So then why is there evil? I dlaczego jest zło? Why do bad things happen? Dlaczego przydarzają się złe rzeczy? So this problem of evil has, many thinkers in the West have broken their heads on the stones thinking about this. And many of them have come to the conclusion that religion is nonsense, that this idea of God is presented in the scriptures. It is nonsense. It doesn't make sense. Więc ten problem występuje już od wielu stuleci i wielu myślicieli w przeszłości już tak złamało sobie głowy o kamienie, po prostu zastanawiają się nad tym problemem. I wielu z nich doszło w końcu do konkluzji, że po prostu ten Bóg jest bez sensu, że cała ta religia jest bez sensu i w ten sposób zostali ateistami. But they have not understood the problem correctly. Ale oni po prostu nie zrozumieli tego problemu we właściwy sposób. You see, yes, God is good, and He has created this world because this world is His energy. This world is also good. Tak, Bóg jest dobry i ponieważ ten świat jest Jego energią, został stworzony przez Niego, jest On także dobry. But you are bad. You are a rascal. Ty jesteś zły, ty jesteś draniem. You are a thief. Ty jesteś złodziejem. You claim this world to be yours. You think that you can do what you like here, and thus you're punished. Ty twierdzisz, że ten świat jest twój, że ty możesz robić to, co ci się podoba i w ten sposób zostajesz ukarany. And then to avoid the responsibility, you make this philosophical confusion. Oh, problem of evil. Oh, it's all God's fault. It's all the fault of religion. I aby uniknąć tej odpowiedzialności, ty tworzysz cały ten problem zła i zwalasz wszystko na Boga, mówiąc, o, to jest błąd właśnie Boga, to jest błąd religii. You see, it's the same thing. Catch the thief, catch the thief. Yes, yes, there's the thief, there's the thief. And everyone is bewildered. To jest to samo właśnie. Złapcie złodzieja. I złodziej mówi, tak, złapmy złodzieja. Tam jest złodziej. I w ten sposób każdy jest dezorientowany. So, now in this last verse that we've read, text 24, which begins, Sri Bhagavan Vacha, what the Lord Vamanadeva himself speaks. Here we see that the question is solved. Więc tutaj w tekście 24, w którym właśnie sam Pan Vamanadev zaczyna mówić, zostaje rozwiązane to pytanie. So, Sri Vamanadev, he refers to Bali Maharaj as Yan Mada Purusha. He's a madman. Pan Vamanadev odnosi się do Bali Maharaji jako Yan Mada Purusha. On jest szaleńcem. Shtabda, he is dull-minded. Shtabda, ma przytępiony umysł. And yet, the Lord is saying, look, where is it? Yam Anugranami. I have nonetheless shown him my mercy by taking everything away from him. I mimo to Pan stwierdza Yam Anugrahami, że okazuje mu łaskę, zabierając mu wszystko. And Srila Prabhupada, there's a verse in the 10th canto wherein the same thing is stated. Anugranamni Harishe Tadhanam Mushanai. That when the Lord shows His special mercy to someone, He takes away his material opulence.
W 10 kanto jest właśnie ten sam werset wypowiedziany przez Pana, który mówi, że jeśli ja chcę okazać komuś łaskę, szczególną łaskę, wtedy zabieram mu wszystko. Materialistic people think, no, the Lord's mercy means He gives us opulence. Ludzie materialistyczni myślą, nie, łaska Pana oznacza, że On nam daje bogactwo. But that's not mercy. Because this acquiring material opulence, this is our disease, this is our problem. Ale nie, to nie jest bogactwo, ponieważ to nabywanie materialnych bogactw nie jest naszym dobrem, tylko jest naszym problemem. This is from where all of our troubles come, because we are claiming this opulence to be our own. Z tego się biorą właśnie wszystkie nasze problemy, ponieważ my wtedy zaczynamy twierdzić, że te wszystkie bogactwa należą do nas. No. So the actual mercy of Krishna is when He takes it away from us. Więc prawdziwą łaską Pana jest to, kiedy On po prostu to wszystko nam zabiera. Then we can see what our real position is. Wtedy możemy zobaczyć, jaka jest nasza prawdziwa pozycja. And if one is intelligent, if one is fortunate, then in that bereft condition, he will surrender to Krishna and become his devotee. And this is what Pali Maharaj will do. I jeśli ktoś jest inteligentny, jeśli ktoś jest podporządkowany, to on wtedy po prostu podporządkuje się i to jest właśnie to, co zrobił Pali Maharaj tutaj. Srila Prabhupada himself, he explained that when he was householder in India, householder disciple of his spiritual master, he was trying to preach, trying to fulfill the order of his Guru Maharaj, yet at the same time he had his household responsibilities. He had to work as a druggist, as a salesman, and support his family. Prabhupada wyjaśnił, będąc właśnie gryhastą, kiedy miał rodzinę i był uczniem Śrawakisiddhanty, on próbował wypełnić rozkaz swojego mistrza duchowego i nauczać, ale równocześnie musiał po prostu pracować jako taki farmaceuta, musiał sprzedawać jakieś leki i utrzymać rodzinę. And his family, his wife, she was not very appreciative of Srila Prabhupada's efforts to preach. So his family life in this way became an obstacle to executing the order of his Guru Maharaj. Jego żona nie doceniała specjalnie jego wysiłków Srila Prabhupada w kierunku nauczania. I w ten sposób to życie rodziny stało się przeszkodą w nauczaniu, w wypełnieniu tego rozkazu naszego. So therefore, Krishna began to interfere with Srila Prabhupada's economic and family life. I dlatego Krishna zaczął jak gdyby tak wtrącać się w te sprawy ekonomiczne i rodzinne Srila Prabhupada. Prabhupada's business endeavors, they failed. Te wysiłki rozkręcenia biznesu przy Srila Prabhupada jakby zawiodły. Srila Prabhupada, he was trying to encourage his wife and his sons to assist him in his preaching mission, but they showed no interest. He even was asking his wife to stop. She would like to drink tea. And Prabhupada, one day he said, "Look, tea or me?" And his wife said, "Well, if that's the choice I have, then I shall have to give up my husband." Więc Srila Prabhupada próbował również wciągnąć swoją rodzinę w jakieś wysiłki nauczania, ale ani jego żona, ani jego synowie po prostu nie okazywali żadnego zainteresowania. I pewnego dnia nawet Srila Prabhupada po prostu próbował jakoś tak skłonić swoją żonę do tego, żeby porzuciła picie herbaty i powiedział tea or me, czyli herbata albo ja. I żona stwierdziła, jeśli to jest wybór, to ja chyba będę musiała porzucić swojego męża. So, as Srila Prabhupada's material life was being taken away in this way from him, he used to quote this verse, Anugrahamni Harishe Taddanam Mushanai, that actually
although one who would be very materially attached would lament at losing his economic security and losing the support of his family. Srila Prabhupada thought, this is Krishna's mercy. Krishna has another plan for me, and he's delivering me from this situation. Więc kiedy ta sytuacja się układała, Srila Prabhupada często cytował właśnie ten wers z 10 kantu Śrimad Bhagavatam. I tak jak normalna materialistyczna osoba by lamentowała, że moja sytuacja ekonomiczna czy rodzina tutaj się tak źle układa, Srila Prabhupada potraktował to jako musi być łaska Kryszny, to musi być jakaś aranżacja Kryszny, żebym ja mógł po prostu to wszystko porzucić. So Lord Brahmadev is explaining to Lord Brahma, Lord Brahma has given this defense, this lawyerly defense of Bali Maharaj. And now Lord Brahmadev is replying by saying that it is not a question of my punishing him, I'm actually showing him my mercy. Pan Brahmadev odpowiada tutaj panu Brahmi, który wystąpił jako adwokat i zaczął tak wyjaśniać pozycję Bali Maharaja, a odpowiadając mu w ten sposób, że tak naprawdę to nie jest moja kara, tylko to jest moja łaska. Ja tak naprawdę okazuję mu łaskę, zabierając mu wszystko. So this is the Krishna conscious answer to this problem of evil that has bedeviled Western thinkers for so many centuries, that actually there is no evil, there's only mercy. But you have to take the mercy, that's the point. If you remain a rascal, then you'll never understand it. Więc to jest naprawdę to jest tak naprawdę rozwiązanie tego problemu zła, który tak niepokoił tych myślicieli przez stulecia, że tak naprawdę nie ma wcale zła, jest tylko łaska, ale żeby ją przyjąć, wy musicie You must take the mercy. Musicie przyjąć tą łaskę. Nie możecie po prostu twierdzić, że nie ma Boga. Take 30. 8:30. Any questions? Jakieś pytanie? Mówi się, że karniki są wpływ tej energii zewnętrznej i oni grają swoje złe i dobre reakcje. A o bankach mówi się, że cokolwiek im się nie zdarza, nie jest łaską Kryszny. Czy to jest różne nazwanie tej samej rzeczy, czy to jest rzeczywiście tak jest, czy jest to jakieś wspólne przejście między tym? The karmis get the reactions for their good or bad behavior, and in the case of devotees, we say that anything. In both cases, it is Krishna's mercy. W obu przypadkach jest to łaska Kryszny. But in the case of the devotees, the mercy is applied personally by Krishna. Ale w przypadku wielbicieli ta łaska jest przydzielana osobiście przez Kryszna. Because Krishna has a personal interest in his devotees. Ponieważ Kryszna jest osobiście zainteresowany swoimi wielbicielami. Whereas in the case of the karmis, the non-devotees, the mercy is applied by the material nature, by Maya. Actually, the word Maya, it means several things. It means, Maya means energy, Maya means illusion, but Maya also means mercy. Ale w przypadku niewielbicieli ta łaska przydzielana jest przez naturę materialną, przez Maję. Tak naprawdę Maja ma kilka znaczeń. Maja oznacza energię, Maja oznacza iluzję, Maja oznacza także łaskę. So the difference between the two cases is like this. Actually, Prabhupada, I'll just give an example that Srila Prabhupada gave. That in the palace of the king's son, the prince, may do some nonsense. Let's say he steals something, just out of mischief. He steals something from within the palace, and then he's caught by the king.
Więc Prabhupada podał kiedyś taki przykład księcia, który po prostu ukradł coś w pałacu. On mógł po prostu zresztą zrobić głupiego i coś zabrać. So the king, in order to educate his son, to make him a better person, he punishes his son. Więc król po to, żeby nauczyć swojego syna, aby go w jakiś sposób wyszkolić na lepszą osobę, on każe swojego syna. He may even punish his son very severely. On może go nawet ukarać bardzo surowo. But in doing this, the king is showing his love, his loving concern for his son, that my boy, he one day will take over this kingdom, so he has to be very responsible, he has to be very righteous and good, so I must teach him this lesson now. Więc dając mu tą lekcję, on okazuje mu taką miłość i uczucie, ponieważ on rozumie, że ten chłopiec, on pewnego dnia po prostu obejmie władzę w królestwie i musi być bardzo odpowiedzialną osobą, więc teraz muszę go nauczyć po prostu tej odpowiedzialności i zrobić z niego dobrego człowieka. So this example of the king and his son applies to Krishna, the relationship between Krishna and his devotee. Więc ten przykład króla i jego syna tak obrazuje, jaki jest związek pomiędzy Kryszną i jego wielbicielami. Then Prabhupada said, out on the street somewhere, there's some street boy, some orphan, who doesn't have a home. And he steals some fruit from the market, and he's caught by the policeman. Ale następnie Prabhupada wyjaśnił właśnie, jak czasami jest jakiś taki uliczny chłopiec, jakaś sierota, który po prostu kradnie coś tam ze straganu i jest złapany przez policję. So the policeman also, he punishes this boy to correct him. Więc ten policjant również go każe, żeby go poprawić. But there is not this personal loving concern. Ale nie ma tutaj tego osobistego, takiego miłosnego zainteresowania. You see, the policeman just arrests the boy, he gets punished, and then he's let go. Nobody cares for him again. Po prostu ten policjant łapie tego chłopca, on jest ukarany i wypuszcza go na wolę znowu. Nikt o niego nie dba. Nobody is really concerned that has this boy learned his lesson, will he be better? Nikt się rzeczywiście nie przejął, czy ten chłopiec nauczył się tej lekcji, czy on będzie lepszy. No one is counseling him, trying to give him good lessons. Nikt mu tam nie radzi i nie daje mu dobrych lekcji. So then he may again steal and again get caught. Więc on może znowu ukraść i znowu zostać złapany. So this example applies to the karmis. I ten przykład odnosi się do karmitów. So the karmis, because they're not devotees, they don't have that personal loving exchange with Krishna. Therefore they're dealt with by the impersonal material nature. Więc karmici, ponieważ nie są wielbicielami, nie mają tego oczywistego związku z Kryszną i dlatego są traktowani, czy uczeni, karani przez tą impersonalną energię Kryszny. But the hope is that by being punished by the material nature, the karmi may become more thoughtful about his position and then may want to give up his rascal, his non-devotional attitude and actually develop a loving relationship with Krishna by good association. Ale nadzieją jest to, że ci karmici będąc ukaranymi przez naturę materialną, oni zaczną myśleć i zastanawiać się nad swoją egzystencją i zaczną po prostu myśleć o tym, żeby w jakiś sposób zwrócić się ku Krysznie i będą chcieli rozwinąć swój miłosny związek z Kryszną. But in both cases it is mercy. Ale w obu przypadkach jest to łaska. Understand? Chciałem się zapytać, co znaczy leworęcznika treści? What is it mean, left-handed pencil? What is left-handed? I'm also left-handed. That doesn't mean you're a tantrist. To nie znaczy, że jak jesteś leworęczny, to jesteś tantrystą. Maharashtra jest leworęczny. Maharashtra jest leworęczny.
explained the other day what Tantra is. Wyjaśniłem już pewnego dnia, czym jest tantra. So in this tamasic Tantra, there are two paths. Więc w tej tamasycznej tantrze są dwie ścieżki. One is called the Vama Bhaga Marga, left-handed path, and the other is called Dakshina Bhaga Marga, right-handed path. Jedna jest nazywana Vama Bhaga Dharma, Marga. Marga, co oznacza lewa ścieżka, a druga jest Dakshina Bhaga Marga, to oznacza, że jest taką prawą ścieżką. So, in this tamasic tantra, tantra in the mode of ignorance, there are rituals which are prescribed for people in the tamoguna who are very sinful. Więc w tej tematycznej tantrze po prostu są opisane rytuały, które są przeznaczone dla ludzi, którzy są bardzo grzeszni. Sinful people are very inclined to meat eating, illicit sex, intoxication. Ludzie są bardzo skłonni do jedzenia mięsa i do So, in tamasic tantra, the rituals consist of offerings of these kind of forbidden, for Vaishnavas, forbidden things like meat and fish and wine and illicit sex. These actually are incorporated into rituals. Więc w tej tematycznej tantrze te rzeczy właśnie, te rzeczy zakazane dla Wajsznawów są oferowane, właśnie wino, mięso, zakazany seks, one są tak wprowadzone dla tych ludzi. So on the left-handed path, these offerings are actually made in the grossest physical sense. Więc na tej ścieżce leworęcznej te ofiarowania są sporządzone w taki najbardziej wulgarny sposób. The tantric, for instance, he'll take a skull, a human skull, and he'll fill it up with wine, and he'll say some mantras and do some ritual, offer the wine in the skull, and then he'll drink it as prasadam of the skull. Więc właśnie na przykład taki tantrysta weźmie, naleje wino do ludzkiej czaszki i powie jakieś rytuały, powie jakieś tantry, oferuje to wino i później wypije je sam jako prasada. Whereas in the right-hand path, these offerings are done symbolically. Na ścieżce praworęcznej te oferowania czynione są symbolicznie. It's actually almost offensive to make any comparison between our puja and that. But in our archana of the deity, there are offerings that are made symbolically with the mudra and mantra. To jest niemalże obrazą porównywanie tych naszych rytuałów z tamtymi rytuałami, ale w naszej pudży istnieją oferowania czy różne takie rzeczy, które robimy symbolicznie poprzez mudry albo mantry. For instance, you may have seen the pujaris. They do these mudras like this and like this and like this. So they're making offerings, like there's one mudra like this, pouring nectar. So they're offering the deity nectar, amrit, nectar from heaven. Now, physically speaking, there's no nectar. They don't actually have in a pot somewhere some amrit from Indraloka. But you can make this offering by mantra and mudra, and the deity actually accepts. Krishna, he can accept because the amrit is anyway his own energy. So if the devotee is saying, please take nectar, even the devotee doesn't have the nectar himself to give, he just offers it symbolically. Krishna, he can actually take the real nectar because that's just his energy anyway. Więc po prostu, tak jak na pewno
Widzieliście przynajmniej niektórzy te różne modry, które są właśnie takimi różnymi rzeczami, takimi ruchami dłoni. To jedną z tych modr jest na przykład właśnie ofiarowanie nektaru i chociaż tutaj nie ma żadnego Something like that, but symbolically to the deity. The deity means some expansion of Lord Shiva or Goddess Durga, or some ghost or hobgoblin. Więc na tej ścieżce praworęcznej taki tantrysta będzie oferował właśnie te różne rzeczy typu wino, mięso czy ryby symbolicznie. Nie będzie po prostu rzeczywiście oferowywał, ale będzie symbolicznie oferował je bóstwu. Bóstwo oznacza tutaj jakąś ekspansję pana Shiwy, Durgi albo jakiegoś ducha czy Is that clear? kogoś takiego. Okay. So we'll stop. So Prabhupada ki jai, Bhagavatam ki jai. Maharaj ki jai.